Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Co zrobić, gdy nasze dziecko wprowadzane jest w dietoterapię w związku z jego problemami zdrowotnymi, co oznacza, że zakres pokarmów, jakie może spożyć, zmniejsza się względem tego, co dotychczas jadło, a na dodatek okazuje się, że nasze dziecko jest bardzo wybiórcze pokarmowo. To, że jest wybiórcze, że w cudzysłowie wybrzydza, nie jest dla mnie nowością. Tak naprawdę jest to dla mnie standard, wynika to z mojego doświadczenia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, ale nie jest to oczywiste dla rodziców. W związku z tym rodzi się frustracja, bezradność i wydaje się, że sytuacja jest patowa. Bo tak naprawdę to, co pozostaje dziecku do wyboru, jest dość wąskie, bo z jednej strony jest ograniczone przez założenia dietoterapeutyczne, a z drugiej strony to, co dziecko lubi w danym momencie na początku diety, to po co by chętnie sięgnęło, jest ograniczone. Co w takiej sytuacji zrobić? Z całą pewnością nie możemy do niczego dziecka zmuszać, a nawet nakłaniać, perswadować. Nic z tych rzeczy. To jest błąd i to jest w ogóle kontrproduktywne, bym powiedziała. Jest to coś, co na pewno nie wspomoże naszej dietoterapii, gdyż jednym z ważniejszych warunków powodzenia dietoterapii u dziecka jest to, że dziecko jest zaangażowane i że cieszy się z tego, co je, że samo wybiera swoje pokarmy, no i odczuwa przy tym radość i jest przyjemnością i nie ma po tym żadnych problemów. Ale na moment, w którym dziecko tak swobodnie będzie mogło sobie wybierać z bogatej oferty kulinarnej, musimy troszeczkę poczekać. Wprawdzie tę bogatą ofertę kulinarną możemy już teraz stworzyć, czyli przygotować mu, nagotować różnych potraw, przekąsek, nakupić różnego rodzaju dobrych pokarmów w maksymalnym możliwym zakresie z tego, co jest dozwolone w ramach dietoterapii, a mogę Państwa zapewnić, że tych rzeczy jest bardzo dużo, o wiele więcej niż nam się wydaje na początku. Natomiast prawda jest taka, że dziecko niechętnie sięga po cokolwiek z tej oferty. Tak jak wspomniałam, ilość pokarmów, po które chętnie sięga, jest bardzo, bardzo ograniczona. Więc taka sytuacja, że dziecko swobodnie sobie wybiera z bogatej oferty kulinarnej, to jest rzecz nieco odroczona, to należy sobie wypracować, na to trzeba poczekać. A co tymczasem mamy zrobić? Przecież to dziecko musi coś jeść. Więc przede wszystkim należy tutaj pomyśleć o zachęcie psychologicznej i pewnym odblokowaniu dziecka na nowe smaki. Zazwyczaj rodziny, które się do mnie zgłaszają, nie gotowały tak jak należy. To znaczy wiele rodzin tak naprawdę nie ma takiego nawyku, czy może wyobraźni, czy jakiejś tradycji, wiedzy, co można tak naprawdę ugotować. A jeżeli sięgniemy po tę wiedzę i sobie pewne rzeczy uzmysłowimy, to okaże się, że ta paleta pokarmów, potraw, różnych przekąsek jest olbrzymia, pomimo ograniczeń dietetycznych. I tym bardziej samo dziecko nie będzie sobie zdawało sprawy z tej możliwości, no bo trudno obciążać dziecko odpowiedzialnością za to, szczególnie jeżeli to jest małe dziecko, trudno je obciążać odpowiedzialnością za to, żeby w domu było nagotowane, żeby zawsze była jakaś zupa, na przykład jarzynowa w lodówce, ugotowana na zapas, jakieś pyszne mięsko i tak dalej. Więc to należy do dorosłych. I teraz od czego zacząć? Przede wszystkim od stworzenia takiej bogatej oferty kulinarnej, ale niekoniecznie z myślą o dziecku, tylko z myślą o nas dorosłych, względnie o rodzeństwie dziecka, z tym, że w tej ofercie mogą się znaleźć tylko te rzeczy, które są dozwolone w diecie dziecka, w ramach tej dietoterapii. I proszę się tutaj nie obawiać, że będzie to dieta niedoborowa. Cokolwiek nie zalecam w ramach dietoterapii, niezależnie od rodzaju choroby, niezależnie od wieku pacjenta, stanu fizjologicznego, zawsze to jest dieta wysoko odżywcza, składająca się z najwyższej jakości pokarmów. Więc o to proszę się nie martwić. Czyli krok pierwszy, robimy sobie taką bogatą ofertę kulinarną, czyli gotujemy sobie rozmaite potrawy, zakupujemy też całą gamę różnych odżywczych pokarmów naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo, które tylko możemy zdobyć,
Z tego sobie gotujemy i tutaj Państwa odsyłam do rozdziału w mojej książce Zdrowa rodzina pod tytułem Zapasy potraw gotowych. Zresztą też jest taki filmik na moim kanale YouTube Zdrowe dzieci, zdrowa rodzina. Proszę sobie tam zajrzeć. No i cóż, gotujemy z myślą o sobie, czyli nakrywamy sobie stół tymi różnymi smakowitościami. Być może mama nałoży sobie coś innego, tato zażyczy sobie coś innego, więc automatycznie ten stół będzie już bardziej bogato zastawiony niż dla jednej osoby. Być może jeszcze coś innego dla rodzeństwa tego naszego dziecka postawimy na tym stole. Więc stworzymy taki mini szwedzki stół. No i to my przede wszystkim zasiadamy do tego jedzenia. Możemy wręcz zastosować taki chwyt psychologiczny, że tak jakby zignorować tego naszego małego bohatera. Nawet można darować sobie proponowanie mu, temu dziecku, żeby zjadło to, co my kładziemy na stół. I w tym momencie takie zachowanie spowoduje, że dziecku zejdą blokady. Bo te blokady się włączają zawsze tam, gdy dziecko zaczyna wyczuwać jakąś presję, to, że mamy mocne, silne oczekiwania względem niego. Czasami te oczekiwania są bardzo zakamuflowane. Nam się wydaje, że my tylko proponujemy coś dziecku, a dziecko jak antenka, jak radarek będzie odczuwało nasze emocje i w mig się zorientuje, że na czymś nam bardzo, bardzo zależy. Czyli pozornie tylko mu proponujemy, żeby zjadło, powiedzmy, zupę ogórkową, ale gdzieś tam wewnątrz bardzo, bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby ono ją zjadło, bo przecież tyle nastaliśmy się przy tych garach i nagotowaliśmy, że no dobrze by było, żeby teraz to dziecko zjadło. Więc dziecko, pomimo pozorów, że jest to tylko zachęta, propozycja, wyczuje, że nam bardzo zależy. Więc najlepiej wręcz udać obojętność, usiąść do tego stołu i zacząć jeść. Oczywiście przed takim posiłkiem warto zapytać się dziecka, co by chciało zjeść i prawdopodobnie ono wskaże tam na jakieś potrawy, które lubi i jeżeli tylko są dopuszczone w ramach danej diety, to proszę mu przygotować to, co sobie zażyczyło, chociażby to miało być coś monotonnego, stale powtarzanego, bo tak często dzieci z zaburzeniami zdrowotnymi mają. No i niezależnie zróbmy dla siebie to, co my lubimy, popuśćmy wodze fantazji, zmieniajmy to, co dla siebie gotujemy, żeby to nie była ta sama zupa przez cały miesiąc, czy ten sam rodzaj mięsa, ale zmieniajmy te rzeczy, czy ten sam rodzaj surówki. Zawsze dajmy sobie na ten stół zieleninę, zmieniajmy rodzaj zieleniny, w zimie zamiast zieleniny niech to będą kiełki i tak dalej, i tak dalej. I gwarantuję Państwu, że przy takim podejściu zejdzie z dziecka blokada. I dziecko się otworzy na nowe smaki w ten sposób, że po prostu podejdzie i poprosi, zapyta, czy może spróbować. I wtedy dalej możemy troszkę z przymrużeniem oka oczywiście podejść do tej sytuacji, trochę zażartować, pół żartem, pół serio, powiedzieć, że no ja się obawiam, że dla mnie nie starczy, że jak ja Tobie dam spróbować, to ja będę głodna albo głodny. Oczywiście zrobić to pół żartem, pół serio i ostatecznie pozwolić dziecku spróbować, ale nie śpieszyć się z propozycją, że mu zaraz nałożymy na talerz. Niech ono samo o to poprosi. I efekt będzie taki, że niekoniecznie dziecku zawsze zasmakuje to, co my jemy, ale statystycznie rzecz ujmując, raz na jakiś czas coś mu przypadnie do gustu. I wtedy warto tę rzecz konkretnie określić, na przykład powiedzieć, że to była na przykład cielęcinka, albo to były ziemniaczki na maśle z czosnkiem, albo to była zupa, powiedzmy, dyniowa, to co Ci zasmakowało, tak, żeby ono miało to już w głowie, żeby kojarzyło. Można nawet zrobić zdjęcie tej potrawy, cokolwiek, co będzie w przyszłości mu ułatwiało przypomnienie sobie tej potrawy. I tak stopniowo, powolutku będziemy budować taką ofertę dla niego, czyli takie menu. Można dosłownie to menu tworzyć, zresztą też taki filmik jest, domowe menu i domowe menu dla dziecka, tam Państwa odsyłam. I w tym menu to może być pudełeczko na przykład ze zdjęciami potraw, które mu przypadną do gustu, cokolwiek, albo jakieś napisy, jeżeli dziecko już umie czytać i tam gromadzić. I to będzie przyrastać i z czasem to dziecko będzie rzeczywiście miało szeroki wybór. Bo pamiętajmy, póki ono nie akceptuje pokarmów, nie jest z nich rozeznane w tych nowych potrawach, które ja proponuję zawsze Państwu w ramach dietoterapii, w ramach konsultacji, wskazuję, co nagotować, jakiego rodzaju rzeczy. Więc mają Państwo pomysły, natomiast dziecko w ogóle nie ma pojęcia o ich istnieniu. I nawet jeżeli Państwo o tym mu teoretycznie powiedzą,
to będzie dla niego abstrakcją. Podam przykład. Zaproponowałam między innymi jednej z matek dla dziecka, które nie za bardzo lubi warzyw, zaproponowałam taką potrawę, w zasadzie dodatek do mięska albo do jakiejś kaszy w postaci cebuli na słoninie. Jest taki przepis w mojej książce, tam oczywiście są dodatki, zioła, przyprawy. I powiem Państwu, że to jest skądinąd bardzo dobre. Statystycznie rzecz ujmując, dzieci to lubią. Co nie oznacza, że naszemu dziecku to zasmakuje, ale gdzieś, jeżeli coś takiego wskazuje, to znaczy, że warto spróbować. I po jakimś czasie pytam się, i jak? I mama odpowiada, proponowałam, ale dziecko absolutnie nie chce myśleć o słoninie, w ogóle nie lubi smalcu, a w ogóle to wieprzowiny nie jadamy. Więc to jest błąd, dlatego że przede wszystkim nie powinniśmy się pytać dziecka, bo mimo, że wymienimy nazwę potrawy, a nawet możemy jej składniki wymienić, to w odbiorze dziecka, w szczególności małego, będzie to wciąż abstrakcja. My po prostu powinniśmy to zrobić, ugotować i sami zacząć to jeść. Zapachy zrobią swoje, jak również widok potrawy. Dziecko albo zechce to spróbować, albo nie. Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, nie mieć żadnych oczekiwań, ale prędzej czy później dziecko próbuje. I tak powiem Państwu, jak moje dzieci w zasadzie nigdy nie jadały warzyw, bo warzywa to jest taka najcięższa rzecz właśnie u dzieci i to nie jest tak, że ja jestem zwolenniczką jakąś szczególną jedzenia warzyw jako głównego elementu diety, że to jest coś super zdrowego. Wszystko jest zdrowe, co jest naturalnie wytworzone, co nam smakuje i co ładnie komponujemy na talerzu. Natomiast warzywa są bardzo tutaj ciekawym elementem diety ze względu na to, że to są najlepszego rodzaju węglowodany, które są bardzo delikatne i świetnie nam zastępują na przykład zboża, które bardzo często trzeba wycofać z diety. No też mają swoje inne wartości oczywiście, ale tutaj nie chodzi o to, że są dla mnie priorytetem w diecie, tylko że podaję przykład, że właśnie warzywa to jest taka sfera, w której dzieci nie za bardzo gustują. No i na przykładzie moich dzieci przed laty jedyne warzywa, które tolerowały to była zupa pomidorowa, marchewka i ziemniaki, ale ziemniaki też traktuję jako osobną kategorię względem warzyw, ze względu na dużą zawartość skrobi. No ale z czasem okazało się właśnie przy takim naszym podejściu z mężem, że przede wszystkim dla siebie zaczęliśmy gotować, ale tak jakby w duchu diety, która była przewidziana lata temu dla mojego wówczas chorego synka. Chcieliśmy się z nim solidaryzować i zrobiliśmy to spontanicznie, intuicyjnie bym powiedziała. To był bardzo dobry krok. Nikt nam wtedy nie wyjaśniał, że to jest dobry krok, żeby dziecko zachęcić do innego, nowego sposobu odżywiania się. I z czasem okazało się, że zaczęły smakować ogórki kiszone, surówka z kapusty kiszonej, surówka na przykład z marchwi i porów, to tak powolutku wchodziło. Tutaj mówię z zakresu tych warzyw, oczywiście były też innego rodzaju pokarmy, które przypadły naszym dzieciom do gustu, ale mówię o tych najcięższych rzeczach. No i ostatnio, to już po latach, dla mnie to było całkowitym zaskoczeniem. Zrobiłam sobie brukselkę z sezamem, też jest przepis na to w mojej książce. No brukselka, pewnie Państwo się orientują, to nie jest ulubiona potrawa kogokolwiek, bym powiedziała raczej mniejszości osób. Na przykład mój mąż, który w zasadzie lubi wszystko, to brukselki zdecydowanie nie, więc tę brukselkę przygotowałam tylko dla siebie. Nawet nie proponowałam dzieciom, bo one z definicji nie lubią kapustnych. No a moja córka, gdy to zobaczyła, miałam tą brukselkę koło mięska, jedliśmy sobie to na śniadanie, poprosiła, czy może spróbować. I co się okazało? Że ta brukselka, w tym przynajmniej wydaniu, według mojego przepisu, bardzo jej zasmakowała. No i wtedy z chęcią też przyjęła część tej brukselki z mojego talerza, ja się podzieliłam. Jeszcze raz sumując to, co powiedziałam, bardzo ważne jest, żeby nie pytać się dziecka, a czy zjesz brukselkę z sezamem? Na pewno dziecko powie, że nie. Albo, a czy zjesz może surówkę z buraków kiszonych? Na pewno odpowie, że nie. My po prostu zróbmy to sobie, skomponujmy z innymi elementami posiłku pięknie na talerzu, powiedzmy ziemniaczki, surówka z kiszonych buraków i jakieś mięsko. Świetnie to pasuje. Nie pytajmy się, czy zechce zieleninę. Na pewno powie, że nie. Po prostu tę zieleninę sami stosujmy. Dajmy sobie ją na miseczce koło talerza i tak jak przyprawy stosujemy na stole, tak możemy sięgnąć po tę zieleninę i mniej lub więcej sobie jej nałożyć już na potrawę.
Więc dziecko to zaskoczy. Może u nas to tak było z tą zieleniną, że dzieci zaczęły po nią sięgać wtedy, jak w ogóle na nie nie patrzyłam. Ja też zaczęłam czuć intuicyjnie w pewnym momencie, że jak ja się od nich odczepiam, schodzę dosłownie z nich i fizycznie oddalam się i nie patrzę na nie, to wtedy one po więcej rzeczy sięgały. I można by było się zapytać, czy każda dieta przewidziana dla chorego dziecka będzie się nadawała dla rodziców. Tak jak już mówiłam, dieta jakakolwiek terapeutyczna, w jakiejkolwiek chorobie, dla jakiegokolwiek pacjenta, u mnie w moim gabinecie zawsze jest komponowana w taki sposób, żeby była wysoko odżywcza, żeby składała się z najwyższej jakości elementów, składników, pokarmów. Także tutaj się proszę w ogóle o to nie obawiać. I podam Państwu przykład jeszcze, jak ona może zadziałać dieta w konkretnej chorobie. Powiedzmy, że dziecko jest chore na cukrzycę typu 1, czyli ma taki stan, że jego trzustka nie wytwarza insuliny w wystarczającej ilości, bądź już całkowicie nie wytwarza. I ta insulina musi być podawana z zewnątrz. W związku z tym ja układam dla niego odpowiednią dietę. I jaki jest cel tej diety? Cel jest taki, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Czy ten cel również ma sens w przypadku innych osób, które nie mają cukrzycy typu 1, albo mają cukrzycę typu 2, albo w ogóle nie mają cukrzycy, ale mają inne schorzenia? Owszem, tak. Ten cel należy, uważam, realizować w każdej dietoterapii, a nawet w diecie profilaktycznej dla zdrowego człowieka. Dlatego, że insulina, skądinąd bardzo ważny hormon, bez którego nie moglibyśmy żyć, w nadmiarze powoduje duże problemy w organizmie. Gdy jest nadmiernie wytwarzana w organizmie, albo zbyt często, albo i to, ona nie tylko sprzyja odkładaniu się nadmiernej tkanki tłuszczowej. Bez insuliny tkanka tłuszczowa by nie powstawała w naszym organizmie. Tkanka tłuszczowa oczywiście też jest potrzebna, żeby tutaj nie demonizować tego, ale chodzi mi o nadmiar tkanki tłuszczowej, to jest jedno. I to jest, powiedzmy, mniejsze zmartwienie. Większe to jest takie, że insulina sprzyja każdemu stanowi zapalnemu. Czyli jeżeli mamy jakieś stany zapalne w organizmie widoczne bądź niewidoczne, możemy liczyć się z tym, że jeżeli często doprowadzamy do dużych wyrzutów insuliny albo w cukrzycy typu 1 do dużego zapotrzebowania na insulinę zewnętrzną, to te stany zapalne mogą przybierać na sile i w zasadzie wszelkie nasze problemy zdrowotne, dolegliwości, choroby mogą się pogłębiać. Więc nadmierna insulina nie jest dobrą rzeczą w jakiejkolwiek dietoterapii. Stąd, jeżeli zastosujemy taką dietę u dziecka z cukrzycą typu 1 i rodzice zastosują dla siebie tę dietę, to mogą się liczyć z tym, że co najmniej będą się lepiej czuli, będą odczuwali więcej energii, a tak naprawdę z całą pewnością zmniejszą się ich dolegliwości, a te dolegliwości najczęściej są tak naprawdę. Nie spotkałam jeszcze rodziny z chorym dzieckiem, której rodzice byliby perfekcyjnie zdrowi, więc zawsze jest coś do naprawy u rodziców i przy takiej diecie na pewno do tej naprawy dojdzie, jeśli nie do całkowitego ustąpienia ich dolegliwości i chorób. I można by jeszcze zapytać, czy w związku z tym diety, które ja zalecam, są identyczne? No nie, one się troszeczkę różnią, chociaż są te zalecenia bardzo podobne, ale to jest początek diety. I w związku z tym jest pewna część wspólna, tak jak mówiłam, cokolwiek bym komukolwiek w ramach takich założeń wstępnych, dietetycznych zaleciła, będzie to służyć każdemu. Natomiast później te diety się indywidualizują w toku ich realizacji i my to ustalamy zawsze z pacjentem czy z rodzicem pacjenta. I ta indywidualizacja zależna jest od tego, jak się zmieniają smaki, czyli ochota na określone pokarmy lub pojawienie się awersji względem pewnych pokarmów. To jest bardzo ważna informacja dla mnie. Organizm nam tutaj przesyła bardzo ważną informację i to wpływa już na indywidualne kształtowanie diety. I drugi czynnik, który wpływa na indywidualizowanie tej diety, to są reakcje organizmu na pokarm, który jest spożywany i to też obserwujemy w toku kilkudniowych analiz, jadłospisów, ale to już jest osobny wątek. Więc reasumując, te zalecenia wstępne, które daje dziecku, można swobodnie wdrożyć dla całej rodziny, również dla rodzeństwa dziecka. Wtedy wszyscy się solidaryzują z tym dzieckiem i nie ma problemu, że powiedzmy tatuś sobie je bułeczkę z białej mąki, a dziecko nie może i musi się na to patrzeć. Wszyscy wchodzimy w jego dietę, jesteśmy z nim razem, jest raźniej, weselej i przyjemniej.
Natomiast później, jeżeli się zindywidualizuje dieta u jednego, drugiego, trzeciego członka rodziny, to jest naturalny proces, to może się okazać, że siadamy wszyscy do stołu, ale każdy je coś innego. Nie jest tak zawsze, ale czasami tak może być. I tak u nas od lat jest w naszej rodzinie i jest to wykonalne, ale to też jest osobny wątek. I jeszcze jedna kwestia, taka związana już z przyszłością, na pocieszenie dla tych, którzy dopiero zaczynają, którzy są sfrustrowani, którym się wydaje, że są w takiej sytuacji bez wyjścia, w sytuacji patowej, bo tutaj należy wdrażać dietę, a tutaj dziecko nie za bardzo chce próbować nowych pokarmów, a te, które dotychczas jadło, które jadło zazwyczaj w nadmiarze codziennie, bo było od nich uzależnione, to te pokarmy są zazwyczaj wycofywane z diety. Więc rodzic jest w kropce. Ale jest jeszcze jedno właśnie takie pocieszenie, że jeżeli wchodzimy w dietę składającą się z pokarmów naturalnych, bo to też jest taki aksjomat jeszcze przed zaleceniami dla pacjenta, to jest podstawa, o której mówię już na etapie wywiadu wstępnego, że usuwamy z diety wszelkie produkty spożywcze i w ich miejsce wprowadzamy naturalne pokarmy. I ten zabieg już sam w sobie powoduje, że z czasem nasze smaki będą się zmieniać. Że zacznie nam smakować to, co dotychczas może nie było tak atrakcyjne, powiedzmy surowa marchewka zamiast ciastka, że przestaną nam ciastka smakować, bo będą zbyt słodkie w odbiorze i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też osobny temat. Na pewno na diecie naturalnej nie ma mowy o uzależnieniach pokarmowych, bo tam po prostu nie ma się od czego uzależnić. Uzależniająco działają produkty spożywcze, czyli żywność, która została przetworzona przemysłowo, czy nawet zmodyfikowana genetycznie, a na przykład może się tak stać w przypadku nowoczesnych odmian jabłek, które mają z założenia więcej cukrów niż jabłka z tradycyjnych, starych odmian. I już na zakończenie, co nam takie podejście da? Że my zejdziemy z dziecka, przestaniemy się go, kolokwialnie mówiąc, czepiać, proponować, zachęcać, a tak naprawdę wtłaczać w niego jakieś tam posiłki na siłę i na siłę go przekonywać, a zamiast takiej postawy zaczynamy skupiać się na sobie, gotować dla siebie samych, i tak jakby nawet ignorować to dziecko, oczywiście umownie, bo tak naprawdę to dziecko leży nam na sercu głęboko. Więc przy takim podejściu z czasem gwarantuję Państwu, że dziecko otworzy się na nowe pokarmy i w związku z tym będzie miało coraz szerszy wybór. I druga kwestia, że cała rodzina zyska na zdrowiu, wzmocni się, wyjdzie ze swoich dotychczasowych dolegliwości, a przynajmniej te dolegliwości zmniejszą się. Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania co do tego, co dzisiaj poruszyłam, bardzo proszę zadawać je w obszarze komentarzy pod tą audycją, a ja na pewno na nie odpowiem. Dziękuję za uwagę.